Zbliża się premiera, w sumie pierwsze sztuki już gdzieś tam poszły w świat pełen Clickera. Mamy więc budę, do której wrzucimy to na testy. Mamy kawusię w ulubionym kubeczku, więc wrzucimy, zobaczymy jak to w praktyce działa, jak to się zachowuje i czy rzeczywiście daje to odczucie spalniaka. Tak więc kładziemy wszystko na stół i jazda. Dobra, zacznijmy więc od tego, co w opakowaniu się znajduje. Jak widzicie, opakowanie jest mega malutkie, ponieważ sam Tiger też nie jest zbyt wielki. Jak widzicie, w opakowaniu nie ma nic poza, także to wyrzucamy. No i mamy naszego Clickera. Całość wykonana jest w technologii druku 3D z elementami metalowymi, które są tutaj niezbędne. No i całość, rzecz jasna, bardzo ładnie klika. W tym miejscu wiem, że tutaj, jeżeli zajrzymy do środka, jest miejsce na wyregulowanie siły oporu tego Clickera. Ja tego robić nie będę, ponieważ tak naprawdę nie wiem jeszcze czego się spodziewać, więc nie chcę go regulować sobie przedwcześnie, nie wiedząc jakie realnie będzie miało to skutki. No ale dobra, to jest nasz Clicker. Mamy plikę C-kuboweczkę wyposażoną w pełna hybrydę V2. Wrzucimy tutaj całość, zobaczymy jak to bangla tak naprawdę po połączeniu. Na razie ten spust jest tak naprawdę spustem czysto elektrycznym, tak? Czyli na górze mamy zamontowaną nakładkę na spust, która przychodzi z hybrydą. No i tutaj nic się nie dzieje, niezależnie od tego jak ten strzał wygląda, tak? Czyli opór jest jednakowy na całej długości, plus wyzwolenie cyklu następuje w momencie, kiedy magnes zarejestruje odpowiednią zmianę pola. Tak więc biorę się za rozkładanie. Z zegarkiem na ręku włączę sobie stopę, żeby pokazać też jak dużo czasu zajęła cała instalacja. Mamy 14:50. Tą połówkę sobie odłożymy. Dobra, teraz co musimy zrobić, żeby zainstalować Clickera? To po pierwsze wyciągnąć spust, odinstalować z niego przedni chwyt, wrzucamy spust z powrotem na miejsce tak jak był. Ok, bierzemy naszego Clickera i teraz tak, ta część, która była popychana przez kostkę stykową, musi naturalnie iść w stronę samego spustu. No a tutaj ten dzyndzalek wystający okrągły wejdzie nam w otworek po blokadzie. Ok, tyle. W momencie, kiedy dotkniemy, nastąpi tutaj jeszcze opór. Więc tak naprawdę całość instalacji, zobaczcie, 7 minut. Czas całkiem spoko. Przy okazji widzę, że muszę tutaj
podmienić tą głowicę, bo chyba testowaliśmy kiedyś tutaj wyciszoną głowicę od Airsoft Pro, która, no, umówmy się szczerze, średnio zdała efekt, więc przy okazji czyli 18 minut na instalację. No i teraz tak, jak działa spust na sucho? Jest pewnego rodzaju luz. Może przybliżę. Teraz mamy pewnego rodzaju luz tutaj na początku. Tu się nic nie dzieje. Jest ściana i przełamanie. To samo jest na auto, ponieważ spust działa na tej samej zasadzie. Czyli mogę sobie wybieg przygotować się do strzału. No i co najważniejsze, reset jest niemalże natychmiastowy, więc nie musimy się obawiać o powód spustu. Podejrzewam, że nawet gdyby chcieć tu zrobić speedsoftową porcówkę, to i tak spokojnie kliker by się wyrobił. No tak, no jedyny minus, że wwaliśmy blokadę, więc jakby na safe język spustowy nie jest sztywny, ale tutaj to działa. Dobra, podepnijmy w takim razie baterię, zobaczmy jak to bangla. Wpinamy. Pająk się obudził. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. No bo jak zwykle najpierw należałoby przeczytać instrukcję. Po zmianie w systemie spustowym tak naprawdę należy ustawić czułość spustu na obu pozycjach na 5. Ja tego wcześniej nie zrobiłem, więc muszę zrobić to teraz. Zobaczymy, czy zadziała. Dobra, trigger sensitivity są 3 pyknięcia, więc jest na 3. Jest na 4. Jest na 5. Zapisane. Działa. Czyli to samo musimy zrobić na auto. Zapisujemy.
działa. Teraz pozwolę sobie w praktyce pokazać. Dobra, jest luz. Jest luz. Ściana. Detonacja. Ściana. Działa spoko. Muszę poregulować jeszcze silnik, bo słyszę, że coś jest nie tak. I na auto to samo, czyli ściana. Do ściany nie dzieje się nic i w momencie idealnie przełamania ściany bardzo przyjemnie. Myślałem, że będzie dużo toporniej, będzie dużo większa latencja, różnica pomiędzy tymi ścianami, ścianą i realnym strzałem, ale jest naprawdę mega przyjemna. Tylko ten jęczący silnik do poprawy jeszcze. Ale poza tym jest cacy, myślę, że można to już podsumować. No, to mamy wszystko pożenione. Całość zajęła 18 minut, jak widzieliście, jeszcze z wymianą głowicy, więc zakładam, że w 15 minut spokojnie szło się wyrobić z instalacją tego elementu. No i teraz jeżeli chodzi o takie działanie w praktyce. Bateria jest podpięta. Już po wyregulowaniu tego silnika, może lewą ręką będzie bardziej widoczne. Naprawdę klika to bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o siłę oporu, która tutaj jest, na pewno nie jest to ta siła oporu, która występuje często przy Minecrafcie chociażby, tak? Gdzie napompujemy sobie jakieś tam dość wysokie ciśnienie i musimy złamać dosłownie ten spust, żeby replika nam wystrzeliła. Tutaj jest to po prostu przyjemne takie crispy chrupnięcie. I co jest ciekawe, dla zabawy porównałem sobie też ten spust, czyli to co mamy tutaj, gdzie jest ściana ze spustem zrobionym w trochę innym buildzie. To jest G-Peak Voltor Star ze spustem Maxa i zrobioną reakcją tak naprawdę pod Czyli tutaj praktycznie mamy jedynkę, gdzie ten spust minimalnie dosłownie jest mierzony. Tak, i mamy build speedowy. A tutaj mamy piątkę z symulacją, nazwijmy to spustu palnego, gdzie jest wyraźna ściana, tu się nic nie dzieje i dopiero jest strzał. Teraz tak, na pewno nie jest to gadżet dla kogoś, kto chce mieć speedówkę. Jak chcesz mieć speedówkę, to wydaj pieniądze na spust Maxa, zrób sobie high trigger, tak jak tutaj będziesz miał dosłownie przy kichnięciu spust będzie się aktywował. Jeżeli za to chcesz mieć odwzorowanie zachowania spustu palnego, to jest jak najbardziej to, czego oczekujesz. Czyli ściana, która pozwala Ci się zmierzyć. Myślę, że jest szczególnie fajnie gdzieś tam przy DMC by się to nadawało, ponieważ w tym momencie możesz sobie zejść na cel. Tak, czyli schodzimy na cel, przygotowujemy się do strzału i oddajemy strzał, wiemy dokładnie kiedy ta kulka poleci. Proste w instalacji, proste w utrzymaniu tak naprawdę, jeżeli chcecie to zdemontować, tak jak widzieliście, wyciągacie po prostu cały układ, montujecie na powrót nasadkę spustu. Tutaj za wiele do roboty nie ma. Tak naprawdę wydaje mi się, że bardzo fajna zabawka, bardzo ciekawy projekt przede wszystkim. Mam nadzieję, że przyjmie się to na rynku, ponieważ tak naprawdę chyba parę osób mnie pytało tak naprawdę przez te wszystkie lata, kiedy robię repliki, o to, czy coś takiego istnieje, czy jest szansa zasymulowania tej ścianki, ponieważ kostka stykowa gdzieś tam tą ściankę jeszcze jakoś symulowała, ale tak naprawdę wszystkie układy elektroniczne już tej ścianki zupełnie nie symulują. Tam tylko regulujemy czułością spustu, ale nie ma tak naprawdę tego momentu, kiedy ta replika wystrzeli, nie ma tego sygnału sensorycznego. Tutaj to nam po prostu daje ten sygnał sensoryczny, jest ściana, tak, no ale oczywiście wiąże się to z kosztem tego, że replika nie reaguje natychmiast, tak? W momencie, kiedy ściskam ten spust, tutaj się nic nie dzieje, dopiero w momencie, kiedy przełamie ścianę. No i tak jak mówiłem, da się też zrobić to dość szybko, więc dalej można być dynamicznym, aktywnym graczem, który gdzieś tam wpada do budynku, eliminuje sobie kilka celów, tak? Czy ostrzeliwuje jeden cel, nazwijmy to ogniem powtarzalnym na semi.
W żaden sposób nie widzę tutaj ograniczeń, raczej po prostu dodatkowy gadżet, dodatkowy plus do Epic dla kogoś, kto chce się tym pobawić. Dajcie znać, jak Wam się widzi taki clicker. Być może wrzucę to jeszcze do jakiegoś innego buildu ciekawego, pokażę. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni raz, kiedy tego używam. Tak więc dajcie znać, co o tym sądzicie i do zobaczenia.